Od momentu, kiedy znalazłam Fundację Kołem się toczy, przede wszystkim jako rodzina jesteśmy lepiej zorganizowani, ponieważ nie mam problemu z doraźną opieką dla córki. Pomogło mi to dużo, dlatego że ta pani, którą ja roboty robiłem, wykonywałem, ta pani mi to robi i ja po prostu więcej odpoczywam. Osoba z zewnątrz ma zupełnie inne podejście. Nie każdy członek rodziny potrafi robić, obsługiwać i zajmować się taką staruszką, która naprawdę wymaga bardzo wiele takiej opieki i takiej troszkę też intymności. W tym wieku ja muszę mieć wsparcie, bo ja już po prostu nie dam rady już wszystkiego zrobić. Toaleta, jedzenie, przebranie łóżka, no co więcej, umycie. No ważne, bo to po prostu jesteśmy tacy bardziej zaopiekowani. Ta pomoc jest nam naprawdę bardzo potrzebna. Bardzo żeśmy zyskali dużo czasu dla siebie, więcej czasu dla siebie i tą pewność, że mama jest zadbana. Wszędzie mnie wozi do lekarza. To jest dla mnie ważne. Ja nie muszę się martwić, o której ja muszę dzwonić po taksówkę, żeby tu przyjechała, żebym się nie spóźniła do lekarza, prawda? Ja się o nic nie martwię, a tak to chora, nie ma mi kto okien umyć, nie ma, jak to się mówi, tak, a teraz my się dogadamy, jak takie sprawy pozałatwiać. Także ja jestem bardzo zadowolona. A jak za długo jej nie ma, to nawet dzwonię, kiedy tu już do mnie przyjedzie, bo mi się przykrzy. Jest mi bardzo ważna i bardzo potrzebna. Od pewnego czasu usługi opieki nad córką są troszeczkę tańsze. Przede wszystkim to spowodowało, że też częściej korzystam z tych usług. I zaoszczędzone pieniądze zawsze wykorzystujemy chociażby na pójście do kawiarni z Beatką, która lubi tak spędzać czas. Po prostu na zakup różnych rzeczy. Czasem pampersów, czasem jedzenia, czasem ja muszę trochę farb kupić do malowania, i tak to leci. No dokładamy do pieca gazowego. Z tychże zaoszczędzonych środków właśnie kupujemy te wszystkie potrzebne rzeczy teraz. Do dezynfekcji, do mycia, do obsługi, nawet środki, nawet dużo tego prania, tego wszystkiego, bo jest dużo więcej, prawda? Więc już trzeba jeszcze jakieś środki czystości. Ja mieszkam sama, jak pan widzi, to wszystkie opłaty, wszystko muszę sama. Ale to i tak mi się opłaca, jak mówię, bo to dla mnie jest najważniejsze, że ja się w ogóle już tym nie przejmuję. Fundacja pomaga nam w taki sposób, że wysyła opiekunkę, która w momencie, kiedy ja nie mogę zająć się Beatką, spędza z nią czas. Nie mam obaw, że coś złego się wydarzy. Raz mnie kąpie, raz mnie myje, raz mi włosy umyje, a czasem sobie tylko pogadamy przy kawie. Przychodzi, to wiadomo, się pyta, co dzisiaj robimy, co jest do zrobienia. Jeżeli takie coś chce, czy tam o to posprzątać, po prostu z takich robót. I wtedy w zależności od tego, to ona tam sobie już zaplanuje, czy będzie godzinę, czy dwie, bo to jest różnie tu u mnie. To są osoby, które wiedzą, jak podejść, co można zrobić, co jest potrzebne. Czy pomóc, jeżeli jest jakaś rana, opatrzyć, toaletą się zająć, czy jakieś masaże, czy zrobić, gdyby trzeba było jakieś zakupy. Pani Marcelina czyści właśnie pieluszki, pampersy, jak trzeba to odkurzy, poprawi pościel. To, co trzeba w tym pokoiku u mamy, to jest zawsze wszystko posprzątane, ale przede wszystkim potrzebuje rozmowy, bo mama jak już jest wymyta, siedzi sobie, to sobie mogą chwilkę, parę minut porozmawiać. Jeszcze wskaże, co trzeba jej podmyć czy umyć i już właśnie do tego jest zupełnie przyzwyczajona i bardzo to jej pomaga. Po prostu pomaga, bo jest uśmiechnięta, jest przez to pogodniejsza po prostu.
Dzięki wsparciu Fundacji Ituri od sierpnia 2024 roku do stycznia 2025 roku zrealizowaliśmy program dofinansowania opieki domowej, z którego skorzystało ponad 10 rodzin. Jeśli uważasz naszą działalność za ważną, wesprzyj nas przekazując 1,5% podatku lub darowiznę na portalu zrzutka.pl.